Zapomniałem, że będę na 3000 metrów, nawet wyżej, więc poleciałem szybko jeszcze do pierwszego lepszego sklepu zakupić czapkę i rękawiczki. Pierwszą jakąś, tam w zasadzie jedyna była czapka zimowa, więc lepiej to mieć ze sobą w plecaku niż nie mieć w ogóle. No bo wiadomo, jak mają zmarznąć uszy i mamy przewiać, a potem mam być chory na resztę pobytu tutaj, no to lepiej się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne, no ale kupiłem, jestem gotów na Agung. Siemano mordeczki, jest właśnie 21:30 tutaj u nas. Ja czekam właśnie na mojego przewodnika, który ma teraz mnie odebrać z hotelu i lecimy na całonocną wyprawę, żeby złapać wschód słońca na szczycie wulkanu Agung. Także trzymajcie kciuki, bo to moje pierwsze 3000 metrów, które mam nadzieję, że zdobędę. Zubud odebrał mnie kierowca, z którym jechałem około 1,5 godziny pod bazę, gdzie miałem się spotkać z moim przewodnikiem. Balinese dog. Small but smart. Jeszcze tylko łyk kawy i ruszamy. Na szczyt wulkanu można dostać się na 2 sposoby. Od strony południowej, i to jest ta krótsza opcja, jak i od strony zachodniej, którą ja się udałem. Na wejście przeznaczyliśmy około 6 godzin, już wliczając w to przystanki na odpoczynek. Jeśli by nam to zajęło więcej czasu, to niestety ominąłby nas wschód słońca, który był też naszym celem. Około 80% trasy odbywa się przez dżunglę i ta część to głównie ubita ziemia z żwirem wulkanicznym, przez co nie idzie się zbyt komfortowo. Jeśli by popadało, to myślę, że wejście byłoby niemożliwe. Z tego powodu, że Agung to w wierzeniu Balijczyków święte miejsce, dlatego nasze przystanki odbywały się głównie przy punktach, gdzie przewodnicy składali hołd czy ofiarę. Często zdarza się tak, że wyprawy dla turystów nie są możliwe, ponieważ wulkan jest zamykany na czas uroczystości religijnych. This is for holy place. So we have come to the holy place. So we need to permission, like a gate to the holy place. Okay. So because we have come to the holy place, we need to pray. Okay. Because we are Hindu, so we believe. Zaznajamiając się z historią tego majestatycznego wulkanu, okazuje się niestety, że w 1964 roku jego erupcja pochłonęła aż 12 000 osób. Agung jest cały czas czynnym wulkanem, więc raczej polecam wejście na niego z przewodnikiem. Jego krater to średnica ponad 500 metrów, a głębokość około 200, dlatego tym bardziej nie mogłem się doczekać, aby to zobaczyć. Trudy tej drogi wynagradzały mi przepiękne widoki, które co jakiś czas ukazywały się w mniej zadrzewionych miejscach, a im byłem wyżej, tym stawały się coraz piękniejsze. Itu becat dengan orang mana?
Na wysokości około 2500 metrów mieliśmy ostatni przystanek przed atakiem na szczyt, na którym rozpaliliśmy ognisko, trochę się podsuszyliśmy, wypiliśmy kubek kawy i w drogę. Tu już kończyła się dżungla, zaczynały się skały, a temperatura spadała do około 10 stopni oraz wiał silny i porywisty wiatr. Udało się. Mój pierwszy 3000-nik. Zrobiłem to mordeczki, ale jestem szczęśliwy. A zobaczcie ten wschód słońca. Coś niesamowitego. Pierwszy 3000 zdobyty. Nawet jeśli ktoś każe dźwigać cały mi świat, ciężko znaleźć motywację, kiedy sił brak. Jednak mam coś, co pozwala rano mi wstać. Siema życie, nie ma czego się dziś bać. Nawet jeśli ktoś każe dźwigać cały mi świat, ciężko znaleźć motywację,